Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym wywiadzie prowadzonym przez Amicitia Foundation. Dzisiaj mam przyjemność Państwa powitać z siedziby American Jewish Committee w Warszawie, gdzie będę miał okazję i sposobność rozmawiać z pełniącym obowiązki dyrektora tej organizacji w Europie Centralnej i porozmawiamy sobie o rzeczach trudnych, kontrowersyjnych, dotyczących stosunków polsko-izraelskich, zarówno polsko-żydowskich, w takich aspektach jak kwestie roszczeń majątkowych, mienia bezspadkowego czy szeroko pojętej przyszłości tychże stosunków. Serdecznie zapraszam. Mamy przyjemność być dzisiaj w siedzibie American Jewish Committee w Warszawie. Moim dzisiejszym gościem, a raczej ja jestem pańskim dzisiejszym gościem, moim rozmówcą jest pan Sebastian Rejak, pełniący obowiązki dyrektora American Jewish Committee Central Europe. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło móc Pana gościć tutaj w naszym biurze. Również bardzo się cieszę. Dziękuję za zaproszenie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udzielenia wywiadu. Będziemy rozmawiać dzisiaj na tematy trudne, głównie związane z kryzysem w relacjach polsko-izraelskich, wywołanym forsowanym prawem dotyczącym kodeksu postępowania administracyjnego i związanych z nim dyplomatycznych reperkusji. No i tutaj na początek chciałbym od razu zapytać, czy ta ustawa ma charakter, wydźwięk antysemicki i czy neguje ona w jakiś sposób potencjalny udział czy rolę jakiejś części Polaków w zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. Rozumiem, że pytanie to wynika z faktu, że taka opinia została wyrażona przez szefa izraelskiego MSZ-u i spotkała się ze zdziwieniem po polskiej stronie. Jest to zdziwienie zrozumiałe. Ustawa sama w sobie, jestem przekonany, nie wynika z pobudek antysemickich. Oczywiście ta ostatnia zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego też dotyczy osób roszczących, osób, które mają roszczenia względem mienia tych, którzy przeżyli zagładę Żydów z Polski czy ich potomków, ale zgodnie z szacunkami ogromną większość, między 75 a 80% potencjalnie roszczących stanowią polscy obywatele nie będący Żydami, więc trudno jednak wskazywać na antysemicki charakter tej ustawy. No właśnie, byliśmy świadkami zaraz po jak gdyby tutaj opublikowaniu, czy jak gdyby wyrażeniu chęci przez stronę rządową tej ustawy, oświadczenia ze strony ambasady Izraela, w której, jak to się dyplomatycznie mówi, wyrazili swoje głębokie zaniepokojenie, czy wprost tutaj w tym oświadczeniu było wskazane, że jak gdyby przeprocesowanie, implementacja tego prawa wpłynie negatywnie na stosunki między państwami i było tam określone to prawem, mianem prawa niemoralnego, jak również właśnie jakąś implikacją próby negowania tego udziału. Było napisane tam wprost, jeżeli się nie mylę, nazistów oraz ich kolaborantów. Tak, i minister spraw zagranicznych Izraela Yair Lapid w jednym ze swoich tweetów też wspominał, że według niego ta ustawa graniczy z negacjonizmem. I ja tutaj widzę dwa poziomy, dwa aspekty tej sprawy związanej z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego. Pierwszy aspekt to jest jakość samej ustawy i to, czy ona może budzić zaniepokojenie. Uważam, że może. American Jewish Committee stoi na takim stanowisku, że pewne elementy techniczne tej ustawy mogły być inaczej rozwiązane i nie jest ona z naszego punktu widzenia optymalna. Nie są to rozwiązania optymalne. Natomiast drugi poziom to
sposób, w jaki to zdziwienie czy zaniepokojenie zostało wyrażone przez stronę izraelską i powiedziałbym, że ten sposób wyrażenia zaniepokojenia też budzi zaniepokojenie. Nie prowadzi on do jakiegoś porozumienia. Jest po reakcji, ja bym powiedział, po słusznej reakcji strony izraelskiej, ale wyrażonej w sposób bardzo emocjonalny, trudno jest powrócić do miejsca, w którym byliśmy nawet pół roku temu. A też nie był to czas, kiedy dwustronne relacje izraelsko-polskie należały do najlepszych i jest to pewien proces. W tym sensie ja rozumiem tę izraelską reakcję, bo ona wynika z faktu, że ta ostatnia zmiana w kodeksie postępowania administracyjnego jest postrzegana jako kolejny element w pewnym procesie. Ten proces rozpoczął się, załóżmy, w 2018 roku wraz z przyjęciem tej słynnej ustawy, zmiany ustawy o IPN-ie. Potem mieliśmy 2019 rok i też kolejne zawirowania. One miały związek z faktem, że na stanowisku ministra spraw zagranicznych w rządzie izraelskim zasiadał Israel Katz, który zasłynął z dość kontrowersyjnych wypowiedzi. Także dla strony izraelskiej ta ostatnia nowelizacja KPA jest jakby cegiełką w tej budowli, która z perspektywy izraelskiej niedobrze wygląda. Niemniej jednak no te reakcje były w moim przekonaniu przejaskrawione. Także moja ocena samej ustawy jest raczej krytyczna. Natomiast to partnerstwo między Polską a Izraelem, które od wielu lat istniało, nadwątlone oczywiście, ono jednak wymagało moim zdaniem innej reakcji ze strony Izraela. No właśnie, ja bym chciał, żeby tutaj to wybrzmiało, ponieważ Pan, reprezentując instytucję, jaką jest Światowa Organizacja Komitet Żydów Amerykańskich, z jednej strony jak gdyby krytycznie wyraża się o forsowanym prawie, no i tutaj oczywiście jak gdyby za chwilkę jeszcze o tym porozmawiamy, o kwestii samych jak gdyby kwestii i roszczeń również, czy głównie żydowskich, natomiast z drugiej strony no, Pan wprost mówi, że jak gdyby reakcja rządu Izraela była jak gdyby tutaj nieadekwatna do tego, tak? I chciałbym to podkreślić, że jak gdyby te kwestie polsko-izraelskie, polsko-żydowskie, one nie muszą być tożsame, że z jednej strony oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale chciałbym, żeby było to jasne dla naszych oglądających, dla naszych widzów, że jak gdyby tutaj też nie ma jak gdyby jednorodnego stanowiska strony żydowskiej czy strony izraelskiej, tak? Tylko różne właśnie no, organizacje takie jak tutaj pańska, no, mogą się po prostu z tym nie zgadzać, tak? I tak jak Pan powiedział... Tak, znaczy jest stanowisko wyraźne, jednoznaczne rządu izraelskiego, natomiast nie ma czegoś takiego jak jedno stanowisko w cudzysłowie strony żydowskiej. Tak. Społeczność żydowska jest zróżnicowana. Mamy społeczność żydowską w Polsce, mamy społeczność żydowską w Stanach Zjednoczonych, w wielu innych krajach. Nie ma tutaj jednolitego stanowiska. AJC od początku swojego istnienia, w szczególności odkąd Polska odzyskała niepodległość po 1989 roku, tę niepodległość spod kontroli systemu komunistycznego, AJC było najbardziej przyjaźnie do Polski nastawioną organizacją wspierającą aspiracje polskie dotyczące wstąpienia do NATO i Unii Europejskiej. I myślę, że my mamy dość dobre zrozumienie specyfiki polskiej historii i taką wrażliwość na polską historię, świadomość tego, przez co Polska przeszła także w okresie II wojny światowej, z całym skomplikowaniem tego okresu, w szczególności jeśli chodzi o relacje między etnicznymi Polakami i Żydami. Tutaj nie mamy żadnych złudzeń, nigdy nie próbowaliśmy tego upiększać. Natomiast twierdzenie, że przyjęcie tej nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego jest kolejnym przejawem prób pudrowania historii, czy
jakiegoś tłumaczenia światu, że Polacy nie mieli nic wspólnego z zagładą, nie uczestniczyli w żadnym stopniu. Ja tego nie widzę. To, tak jak wspomniałem, na temat konkretnych rozwiązań w tej nowelizacji można dyskutować, ale nie ma podstaw do tego, by twierdzić, że przez przyjęcie tej ustawy polski parlament czy polski rząd próbuje zmieniać, przepisywać historię, co oczywiście takie opinie były zasadne w przypadku ustawy o IPN z 2018 roku. Właśnie, bo do tego chciałbym również nawiązać, to znaczy, czy możemy się doszukiwać analogii? Po pierwsze, czy możemy się doszukiwać analogii, jak gdyby tutaj w takim modus operandi strony polskiej, mowa o rządowej właśnie, czyli to, o czym Pan krótko teraz powiedział właśnie, czyli jak gdyby te próby upiększania historii, czy przepraszam, jakiegoś ewentualnie tutaj jej zmieniania czy pisania na nowo. Czy tutaj możemy się doszukiwać analogii z 2018 roku w przypadku obecnej ustawy o KPA? A druga sprawa jest taka, czy możemy się doszukiwać analogii, jeżeli chodzi o polityczny wymiar tego zjawiska, to znaczy właśnie przekładające się na stosunki polsko-izraelskie. Czy jest to po prostu jak gdyby kolejny instrument wykorzystywany do konsolidacji elektoratu po jednej i po drugiej stronie? No w tym wypadku wydaje się, jak powiedzieliśmy na początku, że no raczej tutaj ta strona, która zawiniła bardziej, tak, jest tą stroną chyba izraelską, jeżeli chodzi o jak gdyby nieadekwatną, niewymierną reakcję w stosunku do prawa w Polsce. Ja bym tego tak nie stawiał. Znaczy, zawsze wtedy, kiedy z całkowitą pewnością nie można stwierdzić, że jedna z dwóch stron ta wina jest rozłożona właśnie w taki nierównomierny sposób, to ja jednak unikałbym takiego ważenia, mierzenia. No, pierwszy element domina, który został przewrócony, to jest jednak ta ustawa. Reakcja była nieadekwatna, ale ja nie podjąłbym się zmierzenia tego, co ostatecznie było większą winą. W tym, o co Pan pyta, o te podobieństwa między sytuacją z 2018 roku i obecną, ja widzę na dwóch poziomach podobieństwa i to są raczej poziomy formalne, strukturalne. I trzeci poziom merytoryczny, na którym dla mnie to są dwie różne sprawy, czyli podobieństw właściwie nie widzę. Jakie to są te dwa poziomy formalne? Pierwszy to jest sposób procedowania ustawy i w jednym i w drugim przypadku myślę, że zawiodła komunikacja ze strony polskiej. Tak trudne kwestie trzeba komunikować z odpowiednim wyprzedzeniem. W polityce i w dyplomacji trzeba mieć też świadomość wrażliwości, czy nawet czasami pewnej nadwrażliwości, także u partnerów. A może w szczególny sposób u partnerów. Tam, gdzie mamy bardzo dobre albo dobre, chociaż przyjacielskie relacje, trzeba mieć świadomość tych obszarów, które dla partnerów są trudne. I jeśli działania dotyczą właśnie tych trudnych obszarów, trzeba odpowiednio wcześnie wysyłać sygnały. I w 2018 roku i teraz myślę, że tutaj polska strona mogła bardziej skutecznie działać. Drugi poziom, wspominał Pan o poziomie politycznym i tutaj to podobieństwo też polega na tym, że te ustawy były skierowane do pewnego grona odbiorców, czyli miały zapewnić poparcie grupy wyborców. W jednym przypadku temat był czysto historyczny w 2018 roku. W przypadku zmiany KPA chodziło o uregulowanie kwestii restytucji mienia w kontekście dokumentacji, decyzji jeszcze z okresu komunistycznego i to miało w zamierzeniu, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, to miało położyć kres
pewnym nieuczciwym zabiegom, nawet mamy świadomość istnienia pewnych zorganizowanych grup, które nawet fałszowały dokumenty po to, aby móc przyjąć nieruchomości. I jakby ten argument jest zrozumiały. Tak? Ze względów politycznych prawodawca uznał, że należy podjąć pewne działania, ale tutaj też oczywiście różnice, poza tym podobieństwem czysto formalnym, różnica jest taka, że w przypadku ustawy o IPN z 2018 roku chodziło o nie tyle uregulowanie, co odniesienie się i próbę reakcji na kwestię trudnomierzalną, a ta trudność w zmierzeniu dotyczy stopnia, sposobu udziału poszczególnych Polaków, czy nawet grup Polaków w aktach nienawiści wobec Żydów w okresie II wojny światowej, od szantażu przez nawet mordowanie i wszystkie te pośrednie etapy również. Natomiast w przypadku ustawy o KPA, ona jakby punktem wyjścia są pewne rezultaty II wojny światowej i ogromne zniszczenia i problemy z kwestią własności nieruchomości. Najwięcej różnic dotyczy właśnie zawartości merytorycznej tych ustaw. W przypadku ustawy z 2018 roku, no to jest niestety próba wejścia prawa na terytorium samodzielnej nauki, jaką jest historia, i niejako uregulowania historii, czy stwierdzenia, jaka wersja historii, czy jakie twierdzenia historyków są dopuszczalne, a jakie podlegałyby karze. No i uosobienia dobra i zła też, tak? W sensie zero-jedynkowego przepisania, tak, który naród był dobry, który zero-jedynkowo to zostało potraktowane. Co prawda tutaj trzeba mieć też świadomość, że nawet w tej naprawdę niedobrej nowelizacji ustawy o IPN-ie z 2018 roku, tam też znalazło się sformułowanie o tym, kto by przypisywał narodowi polskiemu bądź państwu polskiemu, co też sugeruje, że prawodawca być może nie chciał penalizować twierdzeń dotyczących poszczególnych jednostek. Niemniej jednak to zawsze rodzi wątpliwości i na pewno miałoby tak zwany efekt mrożący. Mówię miałoby, ponieważ ten przepis... nie wszedł w życie. No tak, on został wycofany, ten przepis, który dawałby państwu możliwość wszczynania postępowań karnych. Teraz jest to możliwe na ścieżce prawa cywilnego. No i jakby ta problematyczność ustawy z 2018 roku właśnie do tego się sprowadzała. Regulacja prawna wchodzi na terytorium historii. W przypadku KPA chodzi o właściwie dość techniczną kwestię wygaszenia możliwości uznania pewnych decyzji za nieważne. Z punktu widzenia interesu państwa i jego obywateli to ma sens, dlatego że kolejne pokolenia zajmują jakieś nieruchomości i jednym z elementów państwa prawa jest zapewnienie pewnej stabilności prawnej, poczucia bezpieczeństwa posiadaczowi nieruchomości, że ta nieruchomość nie zostanie mu odebrana po kilku pokoleniach. Niemniej jednak technicznie to zostało tak rozwiązane, że ten okres jedynie 30-letni moim zdaniem jest zbyt krótki. Właśnie dlatego, że wojna dokonała ogromnych zniszczeń i dla wielu osób jest to proces niesłychanie skomplikowany. Odszukiwanie dokumentacji. Część osób, tak jak nieraz słyszymy o takich przypadkach, że rodzina ratująca i rodzina ratowana spotykają się po wielu dziesiątkach lat. Do dziś takie spotkania
mają miejsce. Tak samo wiele osób dowiaduje się właśnie o tym, że mogło posiadać jakieś nieruchomości na terytorium Polski. W związku z tym moim zdaniem ten okres 30-letni jest zbyt krótki. Podobnie z tym, że toczące się już sprawy na podstawie przyjętej nowelizacji mają zostać wygaszone. No to jest dość rzadkie rozwiązanie i tutaj moim zdaniem strona izraelska słusznie krytycznie wyrażała się na ten temat. A właśnie porozmawiajmy o samej kwestii roszczeń, bo na początku wspomniał Pan, że 75-80% roszczeń wobec Skarbu Państwa to są roszczenia, nazwijmy je, nie żydowskie, tak? W sensie obywateli wobec Skarbu Państwa, którzy nie są etnicznie związani pochodzenia żydowskiego, czy po prostu Żydami. No a medialnie również jak gdyby nagłaśniane przez jak gdyby tutaj stronę raczej radykalnej prawicy, no jest to kwestia, która niemalże jak gdyby no, urosła do rangi tutaj, prawda, żywotnego interesu narodowego, prawda, nasze mienie, kwestia roszczeń właśnie żydowskich, prawda, mienie bezspadkowe, które też chciałbym mu poświęcić jak gdyby osobną pańską wypowiedź. Natomiast jak to wygląda w praktyce? To znaczy chciałbym się zapytać o to, jaka jest faktycznie rola szeroko rozumianych organizacji żydowskich, które w jakiś sposób w tym jak gdyby zakresie chcą takich ubiegających się o jakieś odszkodowania wspierać. No i właśnie jak gdyby versus to, co widzimy naświetlane przez środowiska radykalne, właśnie próbę no, ograbienia, w cudzysłowie tutaj oczywiście mówię, państwa polskiego z majątku obywateli, no, przez właśnie szeroko rozumiane lobby żydowskie. Tutaj mówię z uśmiechem z tego względu, że staram się niejako wejść w narrację tutaj tych środowisk radykalnych. Tak? Natomiast jakby mógł Pan to skomentować? Dziękuję za to pytanie, dlatego że w Polsce dyskusja na temat restytucji mienia w dużej mierze przebiega pod dyktando tej radykalnie prawicowej narracji. Wielokrotnie widzieliśmy różne marsze, protesty, kampanie na mediach Stop społecznościowych. 447. Stop 447, tak. I to sprawia wrażenie, jakby kwestia restytucji mienia dotyczyła tylko Żydów. To jest po pierwsze błędne. Ja rozumiem, skąd to się bierze. Znaczy, dla radykalnej prawicy Żydzi są tą grupą, która odpowiada za wszelkie niepowodzenia, czy to polskiego państwa, czy Polaków jako grupy. Więc to jest, no oni są tutaj konsekwentni. Niemniej jednak no to jest kompletnie nielogiczne i niepoparte faktami. A właśnie fakty są takie, że ta grupa roszczących, którzy są Żydami bądź potomkami polskich Żydów, to jest mniej więcej 15-20%. To oznacza, że wszelkie próby regulacji procesu restytucji mienia, niestety Polska jest jedynym większym krajem Unii Europejskiej, który nie posiada jednego aktu prawnego, który w jakiś sposób całościowy regulowałby te kwestie. To jest część problemu, brak takiej ustawy. W każdym razie ten proces restytucji mienia dotyczy przede wszystkim etnicznych Polaków, współczesnych obywateli państwa polskiego. To, co Pan mówi o tej narracji, że lobby żydowskie chce ograbić Polskę, jakby się to przekładało na pomoc dzieciom, wybudowano by ile szpitali. Oczywiście to jest propaganda, która wynika też z takiego spiskowego widzenia świata. To jest przejaw tej koncepcji żydowskiego spisku. Tak? I teraz międzynarodowe organizacje żydowskie jakoby chciały ograbić Polskę. Ja chciałbym po pierwsze powiedzieć, że organizacji żydowskich na całym świecie są setki, tysiące. American Jewish Committee jest jedną z nich. Jest organizacja, która od początku do końca zajmuje się kwestiami restytucji mienia, World Jewish Restitution Organization. I ta organizacja wydała oświadczenie zaraz po tym, jak ta ustawa
o zmianie KPA przeszła przez Sejm, było pierwsze czytanie i w tym oświadczeniu znajduje się zdanie, z którego wynika, że nawet ta organizacja zdaje sobie sprawę, że osobami roszczącymi są nie tylko Żydzi, nie tylko osoby ocalone z Holokaustu, ale też i nawet w większości etniczni Polacy. Także ta świadomość istnieje, ale nie leży w interesie radykalnej polskiej prawicy Czyli jeszcze raz wspominanie przepraszam, o tym. Przerwę, jest to kolejny jak gdyby przejaw tego, że ta ustawa nie ma wydźwięku ani charakteru antysemickiego, skoro nawet w jej treści są takie zapisy, które podkreślają jak gdyby, że te Nie, roszczenia to o czym ja mówiłem, żydowskie to jest oświadczenie World Jewish Restitution Organization, która ma świadomość jakby jak ten problem wygląda na poziomie społecznym. Tak, to był komunikat w reakcji na ustawę. Myślałem, że na pierwszym czytaniu w Sejmie jak gdyby padło takie Nie. stwierdzenie, które polska skrajna prawica jak gdyby Nie, polska skrajna prawica myślę, że nie potrzebuje jakichś szczególnych aktów prawnych i dodatkowych treści. Ona ma, te organizacje radykalnej prawicy mają z góry przyjętą już koncepcję i optykę i tam po prostu wrzucane są kolejne elementy, które mają pasować do tej całej koncepcji, ale to jest niestety jedna wielka bzdura. I 3 zdania prosiłbym o mieniu bezspadkowym, bo to jest również jak gdyby jedno z tych haseł, które przebija się najgłośniej. Siłą rzeczy trudno, że tak powiem, nie zgodzić się z tym, że jest to wyrażenie czy stwierdzenie dosyć enigmatyczne, jak gdyby kwestia mienia bezspadkowego. Jak mógłby Pan skomentować, czy właśnie powiedzieć słów kilka o tej kwestii konkretnej związanej z roszczeniami dotyczącymi mienia? 2 rzeczy. Na podstawie regulacji prawnych obowiązujących w Polsce mienie bezspadkowe przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, to jest jasne. Natomiast druga kwestia dotyczy pewnej specyfiki historycznej. A ta specyfika wyraża się w dość prostym i oczywistym stwierdzeniu, że podczas II wojny światowej zginęło około 90% polskich Żydów. Jest to, jeśli chodzi o te relacje procentowe, największa strata osobowa spośród wszystkich grup etnicznych czy wyznaniowych w Polsce. W związku z tym pojawia się pytanie natury w pierwszym rzędzie moralnej, potem także prawnej. Pytanie, czy aby w jakiś sposób zareagować na tę ogromną stratę, nie należałoby znaleźć takiego rozwiązania prawnego, aby ci, którzy przeżyli, ich potomkowie, mogli w jakiś jakby życie żydowskie, to zwłaszcza odradzające się od 20-30 lat życie żydowskie, żeby czy mogłoby w jakiś sposób otrzymać szczególną pomoc od Skarbu Państwa, ponieważ społeczność żydowska została tak bardzo zredukowana, że próba odtworzenia tego o własnych siłach jest niesłychanie trudna. I właściwie wszystkie kraje naszego regionu w jakiś sposób z tym mieniem bezspadkowym sobie poradziły, tworząc fundusze. Specjalne fundusze, które zasilają różne projekty, dzieła instytucji żydowskich, w szczególności organizacji, które dbają o ocalałych z zagłady na terytorium danego terytorium danego państwa, tak. I to oczywiście, to rozumiem, to doprecyzowanie jest bardzo istotne, bo zarzut radykalnej prawicy, chociaż nie tylko, jest taki, że dookoła Polski mamy te właśnie światowe organizacje żydowskiego lobby, które chciałyby środki z tego mienia bezspadkowego wyprowadzić i nie wiadomo w jaki sposób użyć do własnych korzyści. Jakim prawem polski majątek ma być w rękach nie polskich organizacji żydowskich, czy tym bardziej jakie prawo ma państwo Izrael, prawda, do tego majątku? Tak. American Jewish Committee do kwestii mienia podchodzi w sposób bardzo ostrożny. To znaczy, my przede wszystkim dokonujemy rozróżnienia na mienie prywatne i mienie tak zwane komunalne. Jeśli chodzi o mienie komunalne, jest to dla nas kwestia istotna właśnie dlatego, że dotyczy instytucji żydowskich, legalnie istniejących dzisiaj, które
mają prawo dziedziczenia czy przejmowania nieruchomości należących kiedyś do społeczności żydowskiej przed wojną i tam też oczywiście są odpowiednie kryteria, te organizacje przedwojenne musiały spełniać, żeby to ich mienie mogło być uznane za mienie gmin żydowskich, tak to nazwijmy w skrócie i w pewnym uproszczeniu. Natomiast jeśli chodzi o mienie prywatne, z naszego punktu widzenia jest to sprawa o wiele bardziej skomplikowana. My się tym nie zajmujemy, ponieważ wiemy, że są organizacje, które są w tym obszarze wyspecjalizowane. I z naszej perspektywy taka koncepcja przekazania jakichś środków z tytułu mienia bezspadkowego organizacjom żydowskim poza Polską, no to wydaje się propozycją dość kontrowersyjną. Jeśli chodzi o mienie bezspadkowe, przede wszystkim trzeba rozpatrywać tę sprawę w kontekście polskich Żydów dzisiaj mieszkających w Polsce. I ja osobiście uważam, że polskie państwo, zwłaszcza dziś po ponad 15 latach członkostwa w Unii Europejskiej, jesteśmy także finansowo na tyle silnym państwem, że powinniśmy znaleźć jakiś mechanizm wsparcia społeczności żydowskiej, wynikający między innymi z tego, że ogromna część mienia byłych polskich obywateli Żydów przepadła, została przejęta przez inne osoby prywatne, przez instytucje państwowe, samorządowe. Oczywiście to tutaj też trzeba mieć świadomość, że ogromna część tego mienia została fizycznie po prostu zniszczona. I dlatego, że ogromna część polskich Żydów przez wojnę to byli bardzo biedni ludzie. Tak samo jak ogromna część społeczeństwa nie wiem, polskiego, czy ukraińskiego, czy białoruskiego, to byli bardzo biedni ludzie. W związku z tym trudno nawet mówić o jakiejś masie spadkowej po takiej bardzo biednej rodzinie. I trzeba mieć świadomość tego także wtedy, kiedy mówimy o mieniu bezspadkowym. Czyli reasumując i jak gdyby niejako podsumowując ten temat, jeżeli chodzi o kwestie roszczeń majątkowych, kwestie roszczeń majątków żydowskich, mamy tutaj do czynienia z 15% udziałem w ogóle tych kwestii roszczeń wobec Między Skarbu 15 Państwa. a 20 to jest 15 trudno. a 20%, a jeżeli chodzi o mienie bezspadkowe, możemy tutaj być spokojni i żadne organizacje żydowskie na świecie nie domagają się sprzedaży i prywatyzacji polskich lasów państwowych, żeby te roszczenia zaspokoić. Ja o takich pomysłach nie słyszałem. Mogę mówić za moją organizację, na pewno American Jewish Committee nigdy takich pomysłów nie miało i co więcej, myślę, że gdyby taka koncepcja gdziekolwiek oficjalnie się pojawiła, to bylibyśmy przeciwni, ale powtórzę, ja nie słyszałem, żeby jakakolwiek organizacja żydowska zaproponowała, co Polska powinna by sprzedać, sprywatyzować i przekazać te środki na jej rzecz. Tak jest. I bardzo cieszę się, że to wybrzmiało, a właśnie jak gdyby kwestie ewentualnego uregulowania tych kwestii historycznych, majątkowych, jak gdyby wewnątrz, tak, w obrębie terenu państwa polskiego, no to jest jak gdyby zupełnie inny temat, myślę, że rzeka, no i już tutaj należy do władzy prawodawczej, ustawodawczej. Panie dyrektorze, na koniec chciałbym jeszcze wrócić do tematu stosunków polsko-izraelskich w kontekście tej ustawy. Ja miałem przyjemność przeprowadzać z panem wywiad na początku pandemii w marcu ubiegłego roku, gdzie po zmianie rządu Izraela, no raczej koncyliacyjnie i z jak gdyby uśmiechem na ustach patrzyliśmy w przyszłość, mówiąc, że nowy rząd, nowe rozdanie, bądźmy dobrej myśli. To było marzec ubiegłego roku. To oczywiście jakby był nowy rząd, ale bardzo podobna większość, czy koalicja rządząca z premierem Netanyahu na czele. Tak. W tym momencie oczywiście mamy jeszcze nowe rozdanie, tak? Ja bym tylko chciał... Mamy radykalnie nowe rozdanie, prawda? Natomiast chciałbym jak gdyby podkreślić to, że jak gdyby w ciągu tak krótkiego czasu, no po jak gdyby tutaj no, kryzysie dyplomatycznym i jak gdyby relacji między państwami w 2018 roku, no przez ten czas, przez te 2,5 roku, no patrzyliśmy właśnie tak jak gdyby z przychylnością na te relacje, które gdzieś tam jakiś metodą małych kroków się polepszały. W tym momencie
momencie, po właśnie jak gdyby ostrej wymianie zdań i to na bardzo wysokich szczeblach, ponieważ i ze strony izraelskiej był to szef dyplomacji, z polskiej strony odniósł się do tego pan premier. Także no, mamy do czynienia, myślę, że można tutaj bez kozery takie stwierdzenie zaryzykować, no, pogorszone te relacje i gorsze, które niż były w 2018 roku, no, czy nawet można by powiedzieć chyba najgorsze w historii istnienia obydwu państw. Najgorsze od 89. No oczywiście mieliśmy relacje gorsze, kiedy zostały zerwane stosunki dyplomatyczne w konsekwencji wojny sześciodniowej. Niemniej jednak no, od czasu uzyskania pełnej niepodległości przez Polskę w 1989 roku i odnowienia stosunków dyplomatycznych w lutym 90, no myślę, że bardziej napiętych relacji nie było. I pytanie na koniec jest takie, czy możemy spodziewać się tutaj jakichś koncyliacyjnych postaw po obydwu stronach, czy możemy kolejny raz, muszę zapytać z racji jak gdyby charakteru prowadzonej przeze mnie działalności, czy możemy oczekiwać jakiegoś polepszenia w tym kierunku, jak możemy scharakteryzować, jak gdyby, czy próbować scharakteryzować te relacje między Polską a Izraelem w najbliższej przyszłości? Myślę, że powinniśmy oczekiwać i jakby naturalnym takim odruchem jest nadzieja na to, że te relacje się poprawią. Ale jeśli Pana pytanie brzmiałoby, czy należy się tego spodziewać i czy to się wydarzy w najbliższej przyszłości, czy w jakimś okresie w perspektywie średnioterminowej, to ja nie jestem tutaj optymistą. Przekornie zapytam, czy którejś stronie zależy na tym, żeby te relacje w tym momencie poprawić? Wie pan, problem polega na tym, że obu stronom powinno bardzo zależeć, bo i Polska i Izrael były dla siebie bardzo dobrymi partnerami. Nawet nie musimy jakby abstrahować od tych zawsze istniejących pewnych napięć na gruncie historii. One nigdy nie znikną. Doświadczenie etnicznych Polaków i doświadczenie Żydów, one się nigdy nie zrównają i to nie będzie tak, że w pewnym momencie trauma zostanie tak przepracowana, że się we wszystkim zgodzimy. Ale jednak te różnice nie powodowały, że na poziomie państwowym nie można było mieć bardzo dobrych relacji. One były bardzo dobre, one były przyjacielskie. I wydaje się, że oba państwa mają wiele do zyskania. Nie wydaje się, jest to pewne z mojej perspektywy. W związku z tym obu powinno na tym zależeć i myślę, że zależy, ale no problem zawsze jest taki, kto wykona ten pierwszy krok. Tak jak w relacji między ludźmi, tu też chodzi o jakieś zachowanie twarzy. Nikt nie chce wyjść na słabszego. No niestety w dyplomacji też jest to jest pewna perspektywa, którą uważa się za ważną, tak? To znaczy nie wyjść nie wyjść jako strona, która jest słabsza, pierwsza wykonuje gest, nie wiem, pokajała się, uznaje swoją winę. Nie ma tu zbyt wielu pozytywnych, optymistycznych scenariuszy w momencie, kiedy emocje, myślę, że po obu stronach odgrywają pierwsze skrzypce. I znaczy tam, gdzie emocje nie pozwalają jakiemuś rozsądkowi i pewnemu wyważeniu wejść na pierwsze miejsce, to tam scenariusz nie jawi się w jakichś jasnych kolorach. Niestety po obu stronach, mówię to z żalem, takie podejście ekstremistyczne, radykalne się umacnia i ono teraz odgrywa pierwsze skrzypce także w tym, co jest komunikowane, tak? Te komunikaty. Nieraz tak bywa, że podskórnie można czuć jakieś poirytowanie, ale komunikaty są trochę stonowane. Teraz tego stonowania nie widać. Nie potrafię panu powiedzieć, czy w perspektywie, nie wiem, kilku miesięcy takie kroki będą podjęte.
I ja bym bardzo sobie życzył, żeby były i myślę, że byłoby to z zyskiem i dla państw, i dla społeczeństw. Liderzy mają taki potencjał, że ludzie nie zawsze, ale często jednak idą za tymi krokami, zwłaszcza jeśli to są kroki odważne, tak? No, lider, jak sama nazwa mówi, ma przewodzić, tak? Nie iść z tyłu o 2 kroki za społeczeństwem, ale wyznaczać pewne trendy i czasami podejmować decyzje odważne. Czasami to wymaga jakiegoś ryzyka też. W tych obecnych relacjach polsko-izraelskich one są, każdy krok jest obciążony pewnym ryzykiem, że zostanie ręka wyciągnięta i że spotka się ten krok z krytyką własnego społeczeństwa. Pytanie, kto, być może nawet nie kto pierwszy podjąłby się tego ryzyka, ale czy obie strony będą potrafiły wypracować taki mechanizm, który to ryzyko zniweluje i stworzy wrażenie wspólnego wyjścia sobie naprzeciw. Czyli reasumując, no, co najmniej nie krótka droga przed tym podaniem sobie rąk, chociaż miejmy nadzieję, że jak najkrótsza. Jak Pan kiedyś wspomniał na jednym z naszych wydarzeń, są to relacje trudne, tematy trudne, no natomiast na tematy trudne warto rozmawiać i wychodzimy z tego założenia. Jest jeden, trudno powiedzieć, żeby to była kwestia przełomowa i to nie tyle jest decyzja dotycząca dwustronnych relacji polsko-izraelskich, co decyzja świadcząca o pewnej przyzwoitości. To jest element związany z polityką multilateralną. Mam tutaj na myśli konferencję ONZ organizowaną w 20. rocznicę tej niesławnej konferencji z 2001 roku w Durbanie, która miała omawiać kwestie zwalczania rasizmu. I ta konferencja 20 lat temu przerodziła się właściwie w taką antyizraelską i antysemicką spotkanie o wydźwięku antyizraelskim i antysemickim. 10 lat temu wiele krajów nie wzięło w tak zwanym kolejnym Durbanie, między innymi Polska. I właśnie wczoraj otrzymaliśmy informację, MSZ to ogłosił, że nie bierze udziału w tej konferencji z okazji 20-lecia, tej, która dzisiaj właśnie w Nowym Jorku ma się odbywać. Myślę, że jest to jakiś gest ważny ze strony polskiego rządu. Niekoniecznie ja bym go rozpatrywał jako gest w relacjach polsko-izraelskich, ale pewna konsekwencja i pokazanie, że niezależnie od tego, jakie mamy relacje z Izraelem, trzymamy pewien poziom i tam, gdzie na agendzie mamy wydarzenia, o których wiemy, że będą miały wydźwięk antysemicki, bądź upamiętniają konferencję, która okazała się antysemicka i z jakichś powodów Polska 10 lat temu nie wzięła w tej konferencji, to tutaj jesteśmy konsekwentni i to jest sygnał ze strony polskiego rządu, który ja uważam, że powinien być zauważony przez społeczność żydowską. Mam nadzieję, że jakoś Izrael też to zauważy i można by spoglądać na te decyzje polskiego rządu jako pewien malutki, taką iskierkę, tak, która może wyzwolić jakiś pozytywny ciąg dalszy. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za Pański czas, owocną dyskusję i udzielony wywiad. Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję również, było mi bardzo miło.